Siemka, ja jestem Adacho i moi drodzy, maraton z młodym dziadkiem trwa w najlepsze. Gdybym ja tylko wiedział, że manga Dragon Ball After ma 2 nowe rozdziały, o których ja przez długie 6 miesięcy nie wiedziałem, to prawdopodobnie ostatnio bym wam już o tym wspomniał przy okazji omawiania kolejnego 30 bodajże rozdziału mangi Dragon Ball AF. AF to nie jest After, ok? To jest inna historia, która moim skromnym zdaniem jakby zamysł ma ciekawszy niż AF. Oczywiście były tam sceny, które sprawiały, że łysiałem. Jak widzicie, jestem już kompletnie łysy, już naprawdę nic mnie nie może zaskoczyć, już nie mam z czego łysieć, więc z tym pozytywnym akcentem i z niczym do stracenia, można powiedzieć, wchodzę ponownie do tej rzeki. Wchodzę ponownie do tego szamba, do rozdziału 12, który nosi dość tajemniczy tytuł Futodama. Czy to będzie jakaś inna Genkidama? Prawdopodobnie tak to właśnie będzie wyglądać. Young Gigi i Omada Naoyuki to są autorzy tej mangi. Jeśli nie pamiętacie, o co tutaj chodzi, wiecie co? Zerknę sobie na to, czy tutaj przypadkiem nie ma jakiegoś wstępu. O, jest wstęp, więc być może nawet nie muszę wam przypominać, bo mam tutaj przygotowany ostatni rozdział, w którym Goku walczył z Piccolo. To jest ta manga, w której Goku 2 lata po zakończeniu Dragon Balla Z, po tym jak poleciał z Ubem i sobie trenował tam z Ubem, walnął się w głowę i w Goku się obudziły te sajańskie instynkty i stał się on po prostu krwiożerczym kakarotem, który kompletnie zapomniał o tym, jak był ziemianinem i o tych wszystkich momentach, kiedy bronił ziemi i swoich przyjaciół i tak dalej. Więc jesteśmy obecnie w momencie, w którym Piccolo wymazał swoje inne świadomości, czyli Piccolo, Kami, Nail, jest teraz Piccolo Daimao, i walczy z Goku, kontrując jego błyskawiczną transmisję. I powiem wam, jak tak sobie przypomniałem ten ostatni rozdział, był on ciekawy. To nie był typowy Young Gigi, który, wiadomo, wiedzieliście, no wybuch w powietrzu i tak dalej, bingo oczywiście też będzie, ale to nie był typowy Young Gigi, który rzuca takimi schematami i każdy rozdział wygląda tak samo. Tutaj mieliśmy fabułę. No i ostatni rozdział zakończył się w taki sposób, już wam pokazuję, że Piccolo przypomniał sobie słowa Krillana. Hej Piccolo, jest coś, nad czym się zastanawiam od dłuższej chwili. Czy to będzie ta Futodama? Czy to będzie... To będzie Genkidama robiona stopami, stąd futo. Chociaż futomaki to jest rodzaj grube, tradycyjne japońskie rolki sushi. A co oznacza fuki Japanese? Co to futo? Nie futo. Suddenly, accidentally, unintentionally. Futo. Nagle, niespodziewanie, niespodziewana dama. Taka będzie Genkidama niespodziewana. Piccolo ją zrobi niespodziewanie. No dobra, tak jak tutaj pamiętacie albo nie pamiętacie, w momencie, w którym Goku myślał, że już zada cios Piccolo, ten spod jego stóp wyprowadził 2 ataki ki, które Goku dosłownie niczym jakiś jetpack wyrzuciły w powietrze. No i Goku został wyrzucony i Piccolo w tym momencie właśnie pomyślał o Krillanie. Także wracamy dosłownie do tego samego momentu, kiedy Goku leci w powietrzu, dosłownie jakby miał pod stopami odrzutowe jakieś buty, no nie? Ta ki przykleiła się do mnie, nie mogę się jej pozbyć. Co się dzieje? Nie cierpię tego! Patrzcie, Goku kopie tym ki, ale nie może się go pozbyć. To jest przyklejająca się ki, to jest lepka ki. Klon Piccolo leci w stronę Goku. Pamiętajmy, że w poprzednim rozdziale i w ogóle ostatnio Piccolo bardzo często posługiwał się tymi klonami, zwłaszcza w momencie, w którym próbował kontrować błyskawiczną transmisję Goku. Piccolo dzięki uwagom północnego Kaio, i tutaj nawet mieliśmy nawiązanie do tej sceny, kiedy Goku szukał w sadze Cella Dendiego, w sensie innego Kamiego, i tam Goku potrzebował znaleźć ki, ale też kierunek szukania tego ki. Piccolo, bazując na tej wiedzy, opanował kontrę na błyskawiczną transmisję, tworzył klony, więc Goku teleportował się nie do Piccolo, tylko do klonów. Jeden z tych klonów leci w stronę Goku, no dobrze, Futodama. Mamy tutaj wspomnianego króla Kaio, przerażonego Krillana, który wygląda jak babcia, no i Piccolo, który obecnie nazywa się sam siebie Piccolo Daimao. No zobaczmy, co tutaj nam młody dziadek i Omada Naoyuki ugotowali. Ja muszę cały czas pamiętać o tym, że bingo jest. Ostatnio bingo udało się prawie zrobić. Jeden z widzów, zresztą było to ostatnio w Ginę, nie wiem czy to widzieliście, prawdopodobnie widzieliście to już w odcinku z Ginę Reboot. Ponoć był smirk, który sprawiłby, że byłoby bingo na ukos, ale bingo na ukos nie działa. Jakby tutaj nie aktywuje się ta animacja, także w tym przypadku nie można powiedzieć, że bingo by się udało. Chodź malutka, bo tutaj jesteś po prostu niesfornym kociątkiem. Proszę tutaj jajeczko wysiadywać, dobrze? Kotka musi być wygłaskana i musi na kolanka.
usiąść, żeby być spokojna. No, orzeł wylądował. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądać dalej. Goku próbuje pozbyć się tego klona. Nie rozumiesz, że te repliki są bezużyteczne? I w tym momencie, w którym on próbuje zadać cios tej replice, nagle kula pod jego stopami zaczyna wibrować. Jakby ona też miała umysł. Jakby Piccolo był w stanie kontrolować tę kulę. Goku traci równowagę, a klon wykorzystuje ten moment i uderza Goku w brzuch. W międzyczasie jeszcze drugi klon chyba. Czy to jest ten sam klon, czy nie? Tych klonów jest tutaj sporo, nie różnią się one wyglądem w żaden sposób, więc trudno stwierdzić, czy to jest ten sam, czy inny. Atakuje Goku w plecy? Nie rozumiesz. Te ataki są bezużyteczne. Ostatnio już Piccolo mierzył się z tym problemem, że mimo tego, że jest w stanie czasem zaskoczyć Goku, to te ataki po prostu są za słabe, żeby wyrządzić mu jakąkolwiek krzywdę. Nie wiem dlaczego, nie pamiętam tego, dlaczego Goku ma na swoich plecach taki malutki, jakby nawet nie na środku, tylko to kanji północnego Kaio ma nie dość, że na plecach, to jest ono takie malutkie i po lewej stronie. Nie rozumiem tego trochę, nie? Jakby z przodu nie ma nic, a z tyłu ma takie malutkie na lewej stronie. Być może muszę sobie to przypomnieć, bo tak naprawdę jeśli chodzi o początek czytania przeze mnie tej mangi, no to było dobre lata temu, więc no, tak się składa, że Young JJ nie wypuszcza tych rozdziałów raz na miesiąc na przykład, że moglibyśmy jeszcze mniej więcej pamiętać, co tam było na początku. To się dzieje raz na rok dosłownie, albo raz na 1,5 roku. Uparty, Goku mówi, walcząc z tym klonem, a co w międzyczasie robi Piccolo? Wiecie co? No zastanawia mnie to, bo tutaj sobie możemy analizować to, że klon tutaj próbuje się bić z Goku i ta walka wygląda na w miarę wyrównaną, też biorąc pod uwagę to, że Goku cały czas jest tutaj wytrącany z balansu poprzez te kule, które ma przyczepione do stóp, ale co w tym czasie robi prawdziwy Piccolo? Może przygotowuje Makanko Sapo? Jesteś nieuważny. Goku próbuje zaatakować klona, ten robi unik ze względu na to, że Goku po raz kolejny traci balans. Znowu i znowu. Te kule energii na moich stopach wchodzą mi w paradę. Mamy 3 wykrzykniki, okej. Myślę, że sobie tutaj tym spokojnie rozpoczniemy bingo. Powiem wam, że ta seria nie jest aż tak bardzo potentna w potencjalnym bingo. Jest tutaj więcej takich nieoczywistych schematów. Cieszę się z tego powodu, bo szczerze mówiąc, gdybym miał co jakiś czas czytać dokładnie taki sam rozdział, tylko z innymi, powiedzmy, wojownikami, to mogłoby się to robić nudne, chociaż w przypadku Młodego Dziadka jest to zawsze gratka, bo dobrze się bawię, śmiejąc się z tego, że za każdym razem wygląda to tak samo. No ale tutaj, jak sami widzicie, fabuła jest pisana w taki sposób, że dosłownie nie wiadomo, co się będzie działo dalej. Goku jest odbijany od kantów dosłownie tego panelu, niczym piłeczka w pinballu. Kolejny klon pojawia się za jego plecami i myślę, że to mogę też zaznaczyć tutaj już bez żadnego zastanawiania się. Ale Goku jest tego świadomy, próbuje skontrować to wypuszczając w stronę klona Ki Blast, ale to tylko klon. Czy to jest jeden klon? Klon tego unika poprzez kolejne wytracenie balansu przez Goku. Ten atak w ogóle trafia gdzieś, w sensie gdzieś leci bokiem. Klon po raz kolejny trafia Goku w brzuch. Wydaje mi się, że jeśli to jest klon, który zadaje jakiekolwiek Goku obrażenia, albo jest on w stanie w ogóle zmusić Goku do defensywy, no to musi być kopia Piccolo z bardzo dużą ilością energii. No, wątpię, żeby Piccolo był w stanie stworzyć wiele takich kopii, ale gdzie jest prawdziwy Piccolo? Okej. Goku jest w stanie przejrzeć tę taktykę, którą tutaj stosuje Piccolo za pomocą tych klonów. Próbuje skoncentrować obrażenia w jednym miejscu, dlatego za każdym razem atakuje w brzuch, ale Goku mówi, że to się nie uda. Łapie klona za rękę, ciska nim w powietrze, leci w jego stronę, mimo tego, że dalej do stóp ma przyklejone te kule energii, to wygląda zabawnie. Dlaczego one teraz nie są w stanie go powstrzymać? I tym razem wygląda na to, że ten atak chyba dojdzie do celu. Goku po raz kolejny próbuje wyprowadzić kończący atak w stronę klona i... No ja pierdzielę, co tu się dzieje? No dobra, jest 19 stron... Naprawdę... Zacząłem komplementować tę mangę, że dzieją się tutaj trochę inne rzeczy, ale mamy 19 stron i atak Goku nie dochodzi do celu ze względu na to, że kule na jego stopach są przyklejone i wytrącają go z balansu i to się dzieje już 3. raz, jeśli dobrze liczę. 3. raz dzieje się dokładnie to samo. Klon Piccolo wypuszcza jakąś kulę energii w stronę Goku. Ach, ta kula energii nie zadziała, mówi Goku. Dlaczego miałaby nie zadziałać? W momencie, w którym ta kula energii wyszła z klona, energia repliki spadła. No jest to chyba logiczne, nie? Jeśli energia opuściła jego ciało, to znaczy, że w ciele ma już mniej ki. Goku fika tutaj jakiegoś koziołka robi, próbuje ją przeciąć na pół i rozpryskuje ją w powietrzu, niweluje tę energię. Pojawia się za plecami klona, próbuje go zaatakować, ale
Kule pod jego stopami chyba znowu wytrącają go z balansu i nasza dwójka bohaterów, chociaż nie wiem jak ja mogę tutaj nazywać klona Piccolo bohaterem. Gdzie jest prawdziwy Piccolo? Gdzie jest prawdziwy Piccolo? Macie jakieś podejrzenia? Wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj po prostu, bo to Young Gigi rysuje, nie? Nie chciało mu się chyba rysować szczegółów na ciele Piccolo, albo go malować, więc po prostu zrobili walkę z klonem, bo to są zwykłe szkice, no nie? Taki kontur postaci. Strategia bronienia się przed atakami jest bardzo efektywna, ale to jest decydujący atak przeciwko mnie. Jaki jest twój plan, Piccolo? Chodzi o to, że bronieniem nie wygra, tak? Patrzcie, on tam tylko stoi i na pilocie, dosłownie drona steruje na pilocie. Ja myślałem, że on klona wpuścił jakąś część świadomości i klon jest w stanie decydować sam, a Piccolo po prostu stoi i na padzie wszystkim steruje. No dobra. On tu jest dyrygentem tego wszystkiego. On się boi walczyć sam, dlatego wysłał jakiegoś klona? Jeszcze nie. Poczuj tę złość, Son Goku. Poczuj upokorzenie poprzez bycie przypartym do muru przez kogoś słabszego od siebie. Znowu kule energii zaczynają Goku. Patrzcie, tym razem ciągną go w dół. Jak to jest, że one się przykleiły do jego butów? Czy Goku nie może ściągnąć butów? Goku próbuje się przeciwstawić. Okej, to jest dość ciekawe. Wypuszcza energię z rąk i kontruje ten ruch ciągnący go w dół. Zatrzymał się chyba w powietrzu. Co? Piccolo się tego nie spodziewał. Kamehame wypowiada słowa Goku. Czy będzie on w stanie... Chwila! Wyprowadza Kamehameha stopą poprzez tę energię, która była przy jego bucie i przedziurawia klona? Użył Kamehameha, żeby zniszczyć te kule energii. Nie dość, że przedziurawił klona, to oswobodził się i zniszczył te kule energii, które były przyklejone do jego stopy. I z drugą stopą robi to samo. Bardzo źle. Bardzo źle. Jeśli ta wyspa zostanie zniszczona, nasza strategia będzie zrujnowana. Muszę się skupić na walce przeciwko tej mocy. Piccolo z jakiegoś dziwnego powodu chce obronić tę wyspę. Nie wiem do końca dlaczego. Wypuszcza ze swoich rąk wiele sferki. To też widzieliśmy w ostatnim rozdziale, kiedy robił takiego mini Hellzone Grenade'a, bo te kulki były dosłownie wielkości, nie wiem, oka. Były takie malutkie, ale miały w sobie bardzo dużą moc. Być może to była moc skondensowana. Nie mam wyboru. W takim razie Piccolo zaczyna znowu coś tam palcami wymachiwać, zaczyna dyrygować. Te pojedyncze sfery energii zaczynają atakować Kamehameha Goku, ale nie żeby ją zniszczyć, tylko żeby ją przekierować. Wybuchają tuż przed Piccolo. Ta energia, którą wypuszczał Goku, jest przekierowana i nie wierzę, że przekierował ją aż tak bardzo, że ona wraca z powrotem do góry? Czy po prostu przekierował ją, że w bok ona gdzieś poleciała? Co on gada? Skup się na mocy bitewnej? Z tym? Co ty myślisz? With this? What do you think? Piccolo teraz próbuje chyba zaatakować pięścią tę energię, żeby ją odbić. I odbił. Okej. Aha, skupił kij w swojej ręce i dzięki temu udało mu się to odbić, no bo też mieliśmy tutaj techniki, której Piccolo używał Energy Concentration Fist, czyli pięść skoncentrowanej energii. To była technika, której Piccolo używał, czyli wydaje mi się, że po prostu coś w stylu Nenu w Hunterze. Całą swoją energię przekierowywał do pięści i mimo tego, że dzięki temu był w stanie wyprowadzić silniejszy cios, to reszta jego ciała była pozbawiona w ogóle defensywy, więc była bardzo podatna na obrażenia. No dobra, udało mi się to jakoś skontrować. Zdyszany Piccolo nie ma nawet chwili na odpoczynek, bo za jego plecami pojawia się Goku. Oswobodzony z tych kul, które miał przyklejone do butów. Wdepnął w jakieś gówno. Mamy milczenie. Mówię, to nie jest w ogóle bingogenny tytuł, mimo tego, że to Young Gigi w najlepszym wydaniu. Son Goku! Goku staje przed nim i się mierzą wzrokiem. Co się dzieje? Co takiego? Przechodzisz przez ciężkie czasy, co? Mówisz poważnie? To ty jesteś tym, który nie jest w stanie nadążyć. Ty. Nadal wydaje się, że mnie lekceważysz, Son Goku. Mówi Piccolo. Wymieniają się panowie tutaj uprzejmościami. Piccolo tworzy kolejnego klona, który nie dość, że pojawia się za plecami, zakłada Goku Nelsona, ten wykrzykuje 3 wykrzykniki, kolejna replika, to ta z dziurą! No tak, ona nie ma przecież organów, to jest czysta energia, więc fakt, że została przedziurawiona, to nie znaczy, że ona musiała zginąć, tylko Piccolo w jakiś sposób mógł dalej tę energię trzymać w jednej kupie. Ta replika powinna być zniszczona. Ta replika to tylko ciało stworzone z ki. Zrobienie dziurki w takim ciele nie oznacza, że je nagle zniszczysz. Replika ciska się w powietrze, trzymając cały czas Goku. Ten
chyba oswabadza się i łapie tego klona za kark. Ojeju, i zakłada tutaj mu dosłownie duszenie. Ciska nim w ziemię. Wygląda na to, że klon nie miał już wystarczająco dużo energii, żeby przytrzymać Goku w miejscu. Denerwują mnie twoje triki, Piccolo. Goku próbuje zaatakować tego klona, ale nagle czuje, że energia z ziemi leci w jego stronę. Piccolo w końcu zaczął atakować osobiście. Jeszcze trochę. Poproszę cię, żebyś pomógł mi z małymi detalami. Możemy przejść do mięsa? Proszę, przejdźmy do mięsa, bo akcji jest tutaj naprawdę bardzo dużo, ale mam wrażenie, że fabuła stoi dosłownie w miejscu. Gdzie idziemy z tym wszystkim? O co chodzi z tym planem, który Piccolo tutaj sugerował na ostatnich panelach z tego poprzedniego rozdziału, nie? Kula energii znowu wychodzi spod ziemi. Znowu? Atak ki pochodzący z ziemi? Goku, przecież to nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwszy raz, jak coś takiego się dzieje. Goku unika tego ataku, w zasadzie Goku, no to jest Kakarot. No tutaj mówię na niego Goku, mimo tego, że on sam się tym mianem nie określa. Kokoszka. Idziemy stąd, bo już mi niewygodnie. Wow! Dziękuję, Piccolo, że wypowiedziałeś te słowa. To nie jest być może typowe da, no ale tak jak ostatnio mówiłem w przypadku Dragon Balla AF, czy ja mam tutaj autorowi mówić, że to nie jest da, kiedy to jest da? Żartujesz sobie? Nie ma opcji, żeby taki atak mnie trafił. Rozumiem, że ci się to nie podoba. Czy się mylę? Po tych słowach Piccolo wyprowadza wspomniane da, czyli kolejną serię ataków wyprowadzanych spod powierzchni ziemi, które nie wiem, czy on tam trzymał. W sumie prawdopodobnie musiał je tam trzymać, no bo musiały być one ukryte. Gdyby Piccolo tworzył je teraz, to dlaczego one by pochodziły z ziemi? Więc Goku teraz po prostu unika ataków, które Piccolo jakiś czas temu przygotował. Nie ma potrzeby, żebym unikał czegoś takiego. Piccolo wypruwa z siebie żyły, żeby tylko trafić jakimkolwiek atakiem Goku. Co to jest? To wygląda jak... To wygląda jakby było to zmieszane z Kienzanem Krillana? Te ataki są zmieszane z Kienzanem Krillana? I nagle Makanko Sapo atakuje Goku, ale ten ledwo co jest w stanie uniknąć? Teraz to Makanko Sapo. Ta wyspa była napakowana energią już wcześniej. Ale to dziwne. Znacznie przezwycięża to energię Piccolo. Goku zauważa, że to są ataki innych wojowników Z. Trunksa, Yamszy, Tenshinhana, Chaozu, Krillana, które były, nawet tu jakiś Kenzan leci, które były schowane pod ziemią. Rozumiem. Rozumiem, Piccolo. Jest tutaj wzór. Myślę, że będzie chciał użyć tego jako prowokacji. To są ataki, które wojownicy Z zakopali pod ziemią, zanim oni tam przylecieli. Klon rzuca się w stronę Goku, ale Goku już po raz kolejny nie da się nabrać na to. Być może to był tylko wabik, być może ten klon miał tylko odwrócić uwagę. Ta replika została zniszczona, ale nie wiem skąd pochodzi to dziwne uczucie. Mówi Goku, unikając kolejnego Makanko Sapo. Planowałeś użyć repliki, żeby zatrzymać moje ruchy i zaatakować mnie tymi atakami. Mogłem się tego spodziewać. Powinienem był zatrzymać ten atak. Co? No dobra, Goku ląduje przed Piccolo. Dobrze się bawiłem, Piccolo, skoro tak mówisz. Ale wygląda na to, że jesteś trochę rozczarowany. Piccolo dalej uśmiechnięty. Co on tam dalej ma? Jak on może mieć tyle trików w rękawie, skoro nawet nie ma rękawa? Czy Piccolo tutaj, kurwa, naprawdę nic nie mówi? Widzimy, że tutaj jeden atak trafił Goku, więc być może chodzi o to, że Piccolo tutaj zwraca uwagę na to, że jeden atak dziabnął Goku w twarz, może jakiś Kienzan. Piccolo się cieszy! Piccolo się cieszy widząc to. Son Goku, obrażenia, które ma na sobie są małe, ale to działa. Wygląda na to, że miałeś rację, Krillan. To zabawne, że Piccolo teraz określa siebie Piccolo Daimao, no bo tę świadomość wypchnął na pierwszy plan i dobrze sobie tam gada z Krillanem, którego przecież Tamburyn zabił, no nie? Także mają już wszystko przegadane, oni już puścili to w niepamięć. To było wtedy, kiedy zbierałem energię. Hej, jest coś, o czym myślałem od dłuższego czasu. Przestań pierdolić i skoncentruj się. Nie mów tak. W czasie takim jak ten, mówi Krillan. Mówię o przypadku, w którym jest różnica w bitewnej mocy. Jeśli różnica w mocy jest duża, ataki nie będą zadawać obrażeń, prawda? O co ci chodzi? Cóż, są pewne wyjątki. Nawet jeśli przeciwnik jest znacznie silniejszy, ma większy poziom mocy, możesz zadać mu obrażenia. Moja technika, Kienzan, pasuje do tego przykładu. No tak, Kienzan zadawał obrażenia chociażby Frizie. I Nappie, no tutaj widzimy. Nawet jeśli to był... wow! Saivajin! Widzieliście kiedyś kogoś takiego? Saivajin? Albo nawet przeciwko Frizie. Byłem w stanie zadać im obrażenia, mimo tego, że byli znacznie silniejsi. Kiedy uświadomiłem sobie charakterystykę tej techniki, mówi Piccolo. Tak, to jest to.
Nie mogę... Co? Nie mogę powiedzieć nie, mówi ten Shinhan. Gdyby Krillan teraz puścił Kienzana na Piccolo, zadałby ci obrażenia? Czekajcie, czy to jest po angielsku pisane w ogóle? Jeśli Krillan nie ma energii, prepare, przygotuj. Nie przyjmiesz żadnych obrażeń. Mam wrażenie, że to nie jest pisane po angielsku. Serio. Albo ja jestem, być może jestem głupi, być może, nie wiem, mózg mi się już przepalił, ale o co tutaj chodzi z tą składnią? Nie mogę powiedzieć nie, mówi ten Shinhan nagle. Co? No dobra, niektóre techniki są w stanie zadać obrażenia. I atak zaskoczenia też jest w stanie zadać obrażenia. Widzimy tutaj przykład Yajirobe, który odciął w Vegecie ogon. Co wy na to, żeby nazwać to Futodamą? This is a little sense. Co? Futodama, czyli dają mu energię i atakują go z zaskoczenia? Okej, dobra, trochę naciągana nazwa. No dobra, Futodama. Futodama. Użyje jej Krillan. Przecinający i przewiercające techniki. Nieświadomy atak. Ale rzeźbienie, powiem wam, komplementowałem tę mangę, ale teraz to jest rzeźbienie w gównie. Czas to zakończyć, mówi Goku. Co masz zamiast zrobić? Zrobić jakąś Genkidamę? Piccolo podnosi ręce do góry. Futodama? Wow, zaczyna dyrygować. To nie Genkidama, co ty robisz? This is great, to wspaniałe. Dlaczego Goku miałby powiedzieć coś takiego w takim momencie? Piccolo ląduje na 4 łapy. Chyba ma zamiar właśnie te wszystkie ataki, które były pod ziemią, wyprowadzić w stronę Goku. Wow, wyciąga jakąś kulę energii spod ziemi. I znowu jest tym typem energii, który clicks on you. Wiecie co? Może w ogóle nie wypada, nie trzeba czytać tych rzeczy? Nie mogę zatrzymać. Nie mogę zatrzymać. Czego? Tej energii? Piccolo wyciągnął, kurwa, kulę energii. Futodamę wyciągnął spod ziemi. I cisnął nią w Goku. I Goku, co? Jest wysłane w powietrze? Ten atak. Odwrócę go z Kamehameha, za pomocą Kamehameha. Goku myśli sobie, że odbije to za pomocą Kamehameha. Nagle tu widzimy jakiś... Nie, to nie jest Kienzan. To jest dymek, który jest nieuzupełniony. Być może to jest jakaś onomatopeja. Przepraszam. Ale kula Ki została zniszczona? Co? Nie, no naprawdę, coś jest nie tak z tymi tłumaczeniami. Czemu nagle ta kula zniknęła? Co się dzieje? Czemu nagle ze wszystkich jakieś lustra... To ta kula zrobiła jakieś lustra i te wszystkie ataki zaczynają latać koło go... Okej, dobra. Wiecie co? Kurwa, o co tu chodzi? O co tu chodzi? O co tu do jasnej cholery chodzi? Ten atak Ki pochodził z ziemi. Dlaczego teraz utrzymuje się w powietrzu? Repliki, które zniszczyłeś i rozrzuciłeś, otrzymały umiejętność odbijania energii. Co? Klony Piccolo zostały zniszczone i zamieniły się w lustra, które teraz odbijają ataki bohaterów Z, które były przez ten cały czas ukryte w ziemi. Nie, to na pewno nie o to chodzi, co? To nie może być takie głupie. Ataki ze wszystkich stron. Co zrobisz teraz, Son Goku? To jest miejsce, w którym twoje piekło się zaczyna. Futodama, rozdział 12, zakończony. Mało tego, to nie jest koniec, bo mamy jeszcze następny rozdział. Także Ever Changing Forms. Może jakaś nowa transformacja, byłoby fajnie, nie? Mielibyśmy typowego Young Jidze. O co tu chodzi? O co tu do jasnej cholery chodzi? Futodama. Bingo totalnie biedackie w tym rozdziale, ale betoniarka jest taka, że ja nie wiem w ogóle. Zapomniałem, jak się nazywam w ogóle. O co tu chodzi? Szczerze, nawet nie ma sensu chyba przypominać sobie, co się działo ostatnio. Te rozdziały żyją własnym życiem. Okej. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka. Dziękuję. Ostatnio ktoś napisał, że zostawił lajka dopiero wtedy, kiedy przypomniałem, bo normalnie zapomina, także przypominam. Możecie zostawiać oceny pod moimi filmami. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i dziękuję wam za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu. To na pewno nie było łatwe, ale doceniam, jeśli ktoś dał radę. Chyba że ktoś zasnął w połowie i teraz się obudził, to też rozumiem. Wow. Dziana.